Witam o poranku, wracamy na giełdę, co po świętach. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości, adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel w zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Wracamy na giełdę, co po świętach. Zaczynamy handel na rynkach finansowych po świętach Wielkiej Nocy. Rynek dzisiaj pokaże nam, jak naprawdę się pozycjonuje i w którą stronę chce podążyć. Dzisiaj także nie ma wielu ważnych danych makroekonomicznych, więc sesja jest idealną na test sentymentu i tego będziemy się trzymać. W pierwszej kolejności patrzymy przede wszystkim na to, jakie są ukształtowania się przyszłych stóp procentowych, bo to jest niezwykle dla nas istotne. Jak widzimy, na przestrzeni ostatniego miesiąca bardzo silnie zwiększyły się oczekiwania na to, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych, a rynek już pod koniec tego roku będzie obniżał stopy procentowe. Tak rynek wyczuwa, że zrobi Fed w końcówce 2023 roku i to jest temat, który może być niezwykle interesujący dla giełd papierów wartościowych i być może giełdy papierów wartościowych od kilkunastu dni już właśnie ten scenariusz dyskontują, ponieważ nie udało się wywołać jakiejś mocnej, dynamicznej fali spadkowej, która mogła się wiązać z kłopotami sektora bankowego w Stanach Zjednoczonych i w Europie. Jako że rynek nie chce spadać, to będzie rosnąć i też moim zdaniem silnie rośnie prawdopodobieństwo, że przed nami próba wywołania jakiegoś większego wzrostowego ożywienia na giełdach papierów wartościowych, ataku popytu na ryzyko. Czy tak będzie? Zobaczymy. To jest temat, który będzie rozgrzewał teraz emocjonalnie inwestorów, którzy myślą o tym, że jeżeli w marcu nie było jakiegoś ekstremum, to teraz czas na rajd drugiej strony. Co widzimy na implikowanej stopie procentowej na koniec tego roku? Mniej więcej 50 punktów bazowych obniżki stóp procentowych od obecnych poziomów, natomiast widzimy zmniejszenie się i to radykalne implikowanej stopy procentowej, czyli zmniejszenie szansy na mocniejsze obniżki stóp procentowych i to jest pewnego rodzaju zmiana, jeżeli chodzi o to, co jest teraz względem tego, jak pozycjonował się rynek przyszłej stopy procentowej przed świętami Wielkiej Nocy, a perspektywy co do stóp procentowych w drugim kwartale pokazują nam, że nawet jest 18 punktów bazowych wyceny podwyżek stóp procentowych, co wcześniej nie było uwzględniane w rynku, czyli jest około 70% prawdopodobieństwa, że będziemy świadkami następnej podwyżki stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych. Dla strefy euro, jak widzimy tutaj, niewiele się zmieniło. Rynek wycenia praktycznie 50 punktów bazowych podwyżek stóp procentowych i stabilizacja przyszłej stopy procentowej dla strefy euro jest bardzo dobrze widoczna. Brak jakiegoś zagrożenia, ryzyka podczas świąt Wielkiej Nocy w świecie chrześcijańskim powoduje, że na samym początku nowego tygodnia mamy odreagowanie na amerykańskich rynkowych stopach procentowych. Rynek po prostu wraca w okolice linii szyi formacji o półrocznej charakterystyce formacji szczytowej oraz względem średniej 200-sesyjnej na wykresie dziennym, więc ten tydzień będzie oczywiście upływał pod znakiem próby dyskontowania przyszłości co do perspektyw, co do przyszłości przyszłych stóp procentowych. Dlatego też będziemy monitorować bardzo ściśle zachowanie amerykańskich obligacji. Poziom 3,35 od dołu na rentowności, poziom 3,50% na rentowności u góry i zobaczymy, w którą stronę rynek się zacznie wybijać. Pozycjonowanie dużych graczy na rynkach, dodawanie netto długich albo krótkich pozycji w poprzednim tygodniu, jak występowało, widzimy, że netto długa pozycja była cały czas dodawana na meksykańskim peso, była na euro cały czas dodawana, była dodawana także na rynku złota, co jest bardzo ciekawe. Natomiast największa krótka netto pozycja była cały czas dodawana do
kanadyjskiej waluty była dodawana na amerykańskim dolarze, na indeksach giełdowych na Wall Street i to jest pewnego rodzaju ciekawostka, jak w poprzednim tygodniu rynek się zachowywał. Natomiast co po świętach na rynkach finansowych? W którą stronę rynki mogą się pozycjonować i gdzie jest szansa na mocniejszy ruch? Moim zdaniem ten optymizm największy płynie z zachowaniu Bitcoina. Bitcoin w ostatnich godzinach rozpoczął następną fazę tendencji wzrostowej. Po 3 tygodniach konsolidacji na bardzo małej i zanikającej zmienności doszło w końcu do wybicia i rynek przebił ostatnie maksima tej konsolidacji, przebił nawet poziom $30,000, czyli tendencja wzrostowa jest bardzo dobrze potwierdzana i zachowana i rynek ma ochotę na kontynuację ruchu w górę, co byłoby niezwykle korzystne generalnie dla popytu na ryzyko, bo ja osobiście uważam, że Bitcoin pokazuje, jakie są tendencje na ryzyku na całym świecie, a skoro Bitcoin, najbardziej popularna kryptowaluta, wychodzi nad psychologiczny poziom $30,000, już jednoznacznie oddalając się od średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, która przebiega w rejonie $26,000, to jest naprawdę jednoznaczny sygnał, że rynek ma ochotę kontynuować tendencję wzrostową w średnim i w długim terminie i że wcześniejszy impuls wzrostowy jest zdecydowanie potwierdzony. Średnioterminowa perspektywa pokazuje, jak zachowują się wstęgi Bollingera i wzrok doświadczonego inwestora wie, że zwężenie wstąg Bollingera zwykle poprzedza dynamiczny impuls wzrostowy i prawdopodobnie tak jest teraz, ponieważ te wstęgi zaczynają się silnie rozszerzać po tym, jak były bardzo zwężone i sytuacja przypomina tą z początku stycznia. Impuls wzrostowy był mocny i moim zdaniem jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że akurat też właśnie teraz tak będzie i że szykujemy się do trwałego wyjścia nad poziom psychologiczny $30,000. I jeszcze raz podkreślę, moim zdaniem sprzyja to tezom, że popyt na ryzyko będzie atakować w kolejnych tygodniach kwietnia. Wykres długoterminowy, gdzie widać bardzo dobrze, jakie jest duże znaczenie średniej 200-sesyjnej, jak wyjście nad poziom $26,000 oznacza także ukształtowanie formacji odwrócone RGR o półrocznej charakterystyce, a ona sygnalizuje ruch nawet w okolicy $35,000. Moim zdaniem jest naprawdę bardzo duża szansa, że będziemy świadkami ataku na ten poziom. Natomiast charakterystyka rynku Bitcoina jest też taka, że po bardzo dynamicznym impulsie następuje kilkutygodniowa konsolidacja na zanikającej zmienności, taka wyższa półeczka i jestem też bardzo ciekawy, czy po takim impulsie, który teraz trwa, znowu nastąpi wyhamowanie, konsolidacja i wyczekiwanie na następny impuls. Natomiast ukształtowanie świec tygodniowych, to co się dzieje na wykresach jednoznacznie sprzyja popytowi na ryzyko i temu, żeby tendencja wzrostowa trwała i żeby te opory nawet w okolicach $35,000 były złamane, co pozwoliłoby nam ruszyć do następnych oporów na kolejnych psychologicznych okrągłych poziomach. Ja spodziewam się w takiej sytuacji optymizmu i że kolejne tygodnie i kolejne miesiące będą optymistyczne dla tej najbardziej popularnej kryptowaluty, a jak pamiętamy, Bitcoin już w tym roku rośnie o 80% i dlatego widzimy, że ten kapitał, który jest najbardziej nastawiony na spekulacje, ma ochotę wydźwignąć rynek tak wysoko, jak tylko się da. I to jest dobra wiadomość dla tych wszystkich, którzy liczą, że kolejne miesiące na innych rynkach będą także optymistyczne i że popyt na ryzyko będzie atakować. Moim zdaniem zachowania Bitcoina jest takim prognostykiem i działaniem wyprzedzającym popyt na ryzyko na innych klasach aktywów. Czy tak się stanie? Zobaczymy. Natomiast ten popyt na ryzyko faktycznie pojawił się wczoraj na Wall Street, na giełdzie papierów wartościowych, gdzie świece dzienne moim zdaniem są optymistyczne i sprzyjają popytowi na ryzyko. Jeżeli chodzi o waluację, czyli wartość, czyli to, jak kształtuje się, czy mamy do czynienia z przewartościowaniem, czy niedowartościowaniem indeksów giełdowych, spółek na giełdzie, to widzimy, że rynek jest tylko nieco przewartościowany względem swojej średniej, liczonej po przyszłych zyskach, po
tym, jakie są prognozy przyszłych zysków na indeksie Standard & Poor's. Dlatego moim zdaniem nie można mówić o tym, że mamy do czynienia z jakąś skrajnością niedowartościowania albo przewartościowania indeksu giełdowego Standard & Poor's, a to także zwiększa prawdopodobieństwo, że będziemy świadkami wzrostów indeksów giełdowych. Z ciekawostek, jak widzimy, hedge fundy lubią wykorzystywać wzrosty do otwierania krótkich pozycji, żeby się po prostu zabezpieczać co do przyszłości ruchu w górę. Natomiast nie widzimy jakichś jeszcze super ekstremalnych poziomów, które by pokazywały, że inwestorzy zabezpieczają się na wypadek wzrostów. Dlatego ten wykres, który jest w tle, zwiększa szansę, że będziemy świadkami kontynuacji wzrostów indeksów giełdowych. Popyt na ryzyko próbuje być widoczny także na giełdzie w Tokio, ale co jest także bardzo istotne, od roku jesteśmy mniej więcej na tych samych poziomach. Widzimy, jak rynek krąży wokół średniej kroczącej na wykresie dziennym. Nic tu się nowego nie zmienia, ale moim zdaniem taka charakterystyka handlu także zwiększa prawdopodobieństwo, że wkrótce się rynek wybije w którąś ze stron, a w takiej sytuacji tendencja powinna być bardzo dynamiczna. Natomiast to zachowanie giełdy w Hongkongu, czy też giełdy w Tokio, czy też giełdy w Korei Południowej raczej sygnalizuje, że optymizm na giełdach w Europie powinien się pojawić, więc ja osobiście spodziewam się wyjścia na nowe maksima na indeksie DAX oraz przede wszystkim wyższego otwarcia na giełdzie w Warszawie, o czym będzie za chwilę. Nie udaje się pokonać oporów na euro-dolarze, ale także nie udaje się wywołać tendencji spadkowej ani wrócić poniżej poziomu 1,08 na euro-dolarze. To jest moim zdaniem sygnał także sprzyjający popytowi na ryzyko. Z ciekawostek obserwujemy próbę wzrostową na parach związanych z jenem i w tym wypadku jesteśmy o krok od utworzenia formacji 1, 2, 3 Victora Sperandeo na parze dolar do jena. Optymizm widać także na cenie złota, chociaż cena złota cały czas walczy o poziom psychologicznych $2000. Jeżeli popyt na ryzyko będzie atakować surowce, to myślę, że cena złota ma tendencję ku temu, ma potencjał ku temu, żeby utrzymać ten poziom. Natomiast wrogiem byków na złocie są wzrosty rentowności amerykańskich obligacji oraz umocnienie amerykańskiego dolara. Ta korelacja jest tutaj tak bardzo silna, tak bardzo mocna, że powoduje teraz test i walkę o ten poziom $2000. Zobaczymy, jak zareaguje cena miedzi, ponieważ jeżeli miedź ma potwierdzać popyt na ryzyko, to powinna znowu wrócić nad poziom $9000. W takim wypadku oznaczałoby to także pokonanie najszybszych kilkutygodniowych, kilkumiesięcznych linii trendów spadkowych. I jeżeli tak się stanie, otworzy się przestrzeń do naprawdę mocnych wzrostów i zmniejszy się ryzyko długich pozycji na rynkach ryzyka na całym świecie. No i obserwujemy cały czas konsolidację ceny ropy naftowej, mała zmienność, oczekiwanie na kolejny impuls, ale widzimy, że opór w okolicach $82 staje się coraz mocniejszą barierą i w tym wypadku czekamy po prostu, albo ten opór $82 zostanie pokonany, a to moim zdaniem byłaby to zła wiadomość dla ryzyka, albo zostanie zamykana luka wzrostowa, która w poprzednich dniach została otwarta, a taka penetracja luki spadkowej oznaczałaby zwiększenie presji na to, że już nie będzie więcej podwyżek stóp procentowych. Z danych makroekonomicznych dzisiaj mamy tylko sprzedaż detaliczną w strefie euro o godzinie 11. Dane nie mają większego znaczenia, to już jest historia, więc moim zdaniem dzisiaj będzie rynek pokazywał nam sentyment i nastawienie na to, co się może wydarzyć. I na koniec rynek krajowych aktywów. Moim zdaniem to, co się dzieje, będzie sprzyjało umocnieniu krajowej waluty, będzie sprzyjało także zakupom polskich obligacji, chociaż jak widzimy od miesiąca konsolidacja na gigantycznie małej zmienności na polskich papierach dziesiątkach jest bardzo dobrze widoczna, ale myślę, że optymizm powinien pojawić się na giełdzie papierów wartościowych. Spodziewam się wyższego otwarcia i próby zaatakowania ostatnich maksimów od poziomu 1800 punktów. I od tego, jaki będzie kształt dzisiejszej dziennej świecy, będę uzależniał optymizm co do kolejnych dni na warszawskiej giełdzie papierów wartościowych. Czy tak się stanie? Co się stanie z rynkami, które wrócą na giełdę po świętach?
i czy popyt na ryzyko cały czas się będzie utrzymywał, to jest jedno z ciekawszych zagadnień na rynkach finansowych w kolejnych godzinach. Zobaczymy, jak będzie. Także przed nami fascynujące godziny. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, a tych wszystkich, którzy chcą śledzić mój portfel w edycji kwietniowej, zachęcam do wysłania specjalnej wiadomości. Adres e-mail poniżej, a będziecie otrzymywać wiadomość z informacjami, jak modyfikuję mój portfel. W zależności od zmieniającej się sytuacji rynkowej następnego dnia na indeksach giełdowych, na Forexie, na surowcach, na obligacjach, a nawet na Bitcoinie. Dziękuję. Zapraszam dzisiaj po południu i życzę dzisiaj dużej, dodatniej stopy zwrotu. Pozdrawiam.